Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. W części trzeciej prezentacji na temat chorobotwórczości promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z urządzeń bezprzewodowych i innych sztucznych źródeł opowiemy sobie o elektrowrażliwości. Elektrowrażliwość, inaczej nazywana zespołem nadwrażliwości elektromagnetycznej, określana jest również jako EHS. Pochodzi ten skrót z języka angielskiego Electro Hypersensitivity. W zasadzie trudno to określić jako schorzenie. Jest to określony stan zdrowia, negatywny stan zdrowia, który trudno podciągnąć pod jakąkolwiek chorobę. Ci, którzy są sceptyczni wobec tego zjawiska, to znaczy podważają jego istnienie, powołują się na to, że ten stan nie jest specyficzny, tak jak jakakolwiek inna choroba, na przykład angina, nowotwór, astma, refluks żołądkowo-przełykowy, cokolwiek. To są konkretne jednostki chorobowe, konkretne dolegliwości, które są powtarzalne u różnych ludzi, mają określone objawy. Natomiast w przypadku nadwrażliwości elektromagnetycznej nie mamy takiego zamkniętego katalogu objawów. One nie zawsze się pojawiają, nie za każdym razem, nie u wszystkich ludzi. Nawet jeżeli u danego człowieka pojawiają się w określonym czasie, to w innym czasie, w stanie jego innej, odmiennej kondycji jego organizmu nie pojawiają się i to jest olbrzymi problem dla tych, którzy odczuwają to zjawisko. Dzisiaj sobie troszeczkę o tym opowiemy, wyjaśnimy, co może pozwolić wielu ludziom na to, żeby wprowadzić pewne zmiany w swoim życiu, zrozumieć, dlaczego ich organizm zachowuje się tak, a nie inaczej, dlaczego cierpią, dlaczego lekarze nie potrafią zaradzić temu, nie potrafią wskazać jednoznacznej przyczyny. Najczęstszymi objawami elektrowrażliwości, choć nie jedynymi, są zaburzenia snu, bóle głowy i zmęczenie. I to rzeczywiście obserwujemy w naszym społeczeństwie. Coraz więcej ludzi skarży się właśnie na te objawy. I możemy się zastanowić, skąd wynika ta niespecyficzność tego zjawiska. Myślę, że to jest logiczne na podstawie tego, co Państwu przedstawiłam w części drugiej, a mianowicie promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze sztucznych źródeł oddziaływuje na organizm człowieka już na poziomie pojedynczej komórki i to prawdopodobnie każdej komórki. W związku z tym zaburza działanie pojedynczej komórki i może to w konsekwencji dotyczyć każdej możliwej tkanki, każdego organu i każdego układu w naszym organizmie. Czy to będzie układ nerwowy, czy układ pokarmowy, czy cokolwiek innego. I dalej, idąc tą logiką, możemy stwierdzić, że promieniowanie elektromagnetyczne, to nienaturalne, może w zasadzie przyczynić się do pojawienia się lub pogłębienia praktycznie każdej dolegliwości zdrowotnej i każdej choroby. W związku z tym chyba nigdy nie dojdzie do sytuacji, że już powiemy tak, wiemy, to jest konkretna jednostka chorobowa, ona ma taki zespół objawów, jest powtarzalny, nie jest to zespół objawów innych, tylko właśnie takich. Nie będziemy mogli w ten sposób powiedzieć, dlatego że, tak jak już mówiłam, to może być dowolny objaw, dowolna choroba, dowolna dolegliwość i za tą dolegliwością może stać promieniowanie elektromagnetyczne jako samo w sobie lub jako jeden z wielu czynników. I to jest dodatkowa komplikacja, bo te dolegliwości, chociażby ten ból głowy czy bezsenność, powodowane są przez szereg różnych czynników. To nie są dolegliwości nowe. To są dolegliwości, jak również choroby różne, które znane są nam od lat i powodowane, tak jak wspomniałam, przez różne inne czynniki. Więc to komplikuje sprawę. Brakuje nam tutaj zero-jedynkowej zależności między przyczyną i skutkiem. Dochodzi do tego zmienność w czasie tego zjawiska. To znaczy u jednej osoby w danym okresie życia mogą w ogóle określone symptomy, objawy nie występować, a potem mogą się pojawić, a potem mogą się troszeczkę cofnąć i znowu powrócić. I nie mamy jasności. My jako ludzie lubimy mieć wszystko uporządkowane, matematycznie udowodnione, wyliczone, a tutaj niestety na to nie możemy liczyć. I jeszcze jeden aspekt.
U różnych osób ta elektrowrażliwość jest inna. Można powiedzieć, że być może są osoby, których w ogóle nie dotyczy, to znaczy na pewno są osoby, które nie odczuwają ewidentnych objawów, ma się wrażenie, że w ogóle nie mają takich objawów, natomiast w jakim zakresie ich to dotyczy, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że już wiemy, jak na poziomie fizjologii człowieka i pojedynczej komórki wpływa takie promieniowanie. I to, że dana osoba nie ma przełożenia na konkretne objawy w danym momencie, nie oznacza, że to promieniowanie na nią nie wpływa. I teraz Państwu wymienię możliwe symptomy nadwrażliwości elektromagnetycznej. Ta lista jest bardzo długa, nie jest skończona, nie jest zero-jedynkowa. To nie oznacza, że człowiek, który ma elektrowrażliwość, będzie miał wszystkie tutaj za chwilę wymienione objawy. Absolutnie nie. I tak jak już wspomniałam, te objawy również powodowane są przez inne czynniki, więc to komplikuje sytuację. Niemniej możemy powiedzieć już na podstawie badań epidemiologicznych, badań naukowych, że grupa objawów związanych z funkcjonowaniem układu nerwowego jest chyba największa. I od tej grupy zacznę. Więc będą to zawroty głowy, chroniczne bóle głowy, w tym migrena, zmęczenie w ciągu dnia, zaburzenia snu w nocy, nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość na dźwięki, drętwienie ciała, mrowienie skóry, wewnętrzne napięcie, drażliwość, chwiejność emocjonalna, depresja, problemy z koncentracją, osłabienie pamięci, splątanie, dezorientacja, problemy z mową, drżenie i skurcze mięśni, omdlenia, śpiączka. I to jest katalog tych dolegliwości, które mogą się pojawić, nie muszą wszystkie występować oczywiście z zakresu układu nerwowego, a inne dolegliwości pozornie niezwiązane z układem nerwowym, mówię pozornie, bo nasz organizm jest jeden i wszystko jest połączone i prędzej czy później, jeżeli mamy jakiś problem w układzie nerwowym, to on wyskoczy w zupełnie innej postaci, w innym układzie i odwrotnie. Więc te powiedzmy dolegliwości spoza układu nerwowego to dolegliwości skórne, na przykład wysypka, świąt, zaczerwienienie skóry twarzy, astma, alergia, wysokie ciśnienie krwi, zaburzenie pracy serca, zaburzenia układu hormonalnego, spadek libido, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, mdłości, zaburzenia oddychania, objawy grypopodobne, dolegliwości w gardle, choroby oczu, problemy ze słuchem, szumy uszne, bóle stawowe i mięśniowe, słaby ogólny stan zdrowia. I teraz przeczytam Państwu jeszcze taką notatkę, którą sobie przygotowałam, aby bardziej precyzyjnie Państwu przedstawić tutaj te zagadnienia, o których mówię. Jak wykazało badanie epidemiologiczne przeprowadzone w 2002 roku na ludziach mieszkających w promieniu 300 metrów od stacji bazowej telefonii komórkowej, im bliższa była odległość od stacji, tym więcej występowało objawów nadwrażliwości elektromagnetycznej. Natomiast według przeglądu badań naukowych dokonanego w 2010 roku, obszar, w którym występuje zwiększona liczba przypadków pogorszenia stanu zdrowia ludzi, zamyka się w promieniu 500 metrów od stacji bazowej. Należy przy tym zaznaczyć, że miarą ekspozycji na PEM nie jest jedynie odległość od źródła promieniowania. I o tym mówiłam w poprzednim odcinku. W ocenie nadwrażliwości EHS, czyli tej nadwrażliwości, to pamiętajmy, to EHS to jest skrót od angielskiego, określający nam właśnie ten problem. Więc w ocenie nadwrażliwości EHS należy brać pod uwagę indywidualną wrażliwość człowieka. U każdego może być ona inna, a u niektórych osób nie występują żadne zauważalne objawy. Jednak obserwacje wskazują na fakt, że objawy mogą pojawić się dopiero po jakimś czasie. Na początku występują sporadycznie, ale z czasem są coraz częstsze i silniejsze, a pacjent zaczyna reagować na coraz szerszy zakres niekorzystnych czynników środowiskowych. Statystycznie nadwrażliwość występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. U podstaw negatywnego wpływu PEM na organizm ludzki prawdopodobnie leży stres oksydacyjny i nitrozacyjny, który prowadzi do rozmaitych dolegliwości i chorób pozornie ze sobą niezwiązanych. Stres oksydacyjny, o tym mówiłam w poprzednim odcinku, wiąże się
z występowaniem wolnych rodników i reaktywnych form tlenu ponad miarę. One naturalnie w naszym organizmie są produkowane, ale już ponad miarę, gdy występują, powodują problemy. Stres nitrozacyjny polega na podobnym zjawisku i związany jest z występowaniem reaktywnych form azotu, to jest tlenku azotu i jego pochodnych. Również dochodzi do zniszczeń, do degradacji struktur, tak jak w przypadku tych form tlenowych w postaci wolnych rodników bądź w innej. Dochodzi do degradacji struktur białkowych, lipidowych, a jak wiadomo, nasz organizm składa się głównie z białka i z lipidów. I tutaj przedstawiam Państwu taki wykres, który zrobiłam na podstawie badania Santiniego i współautorów, współpracowników. Tytuł tego badania jest wskazany tutaj na dole ilustracji po angielsku. Również odniesienie jest w opisie. Mogą Państwo sięgnąć do tego badania. Stamtąd wzięłam dane liczbowe. Zainspirowałam się podobnym wykresem zrobionym przez panią dr Magdę Hawas. Również jej pracę przytaczam w opisie. Ona zrobiła podobny wykres tylko po angielsku i troszeczkę w innej postaci. Ja to zaprezentowałam tutaj w wersji polskiej. I proszę zobaczyć, to jest to badanie, o którym wspominałam, ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowej telefonii komórkowej w promieniu do 300 metrów. U nich zauważono wyraźnie, że występują pewne problemy zdrowotne i są one tutaj wskazane, opisane od tych, które najczęściej występują. Proszę zobaczyć, tutaj mamy na tej osi procent badanych osób, aż do 70 kilku procent badanych. W największych takich przypadkach najczęściej występujących dolegliwości, to właśnie tutaj sięgały tych 70 kilku procent. I taka dolegliwość, która występowała u największej ilości osób, to było zmęczenie. Później to były zaburzenia snu, bóle głowy i tutaj malejąco Państwu odczytam, dla tych, którzy nie mogą patrzeć teraz na ekran, uczucie dyskomfortu, osłabiona koncentracja, depresja, utrata pamięci, zaburzenia widzenia, drażliwość, zaburzenia słyszenia, dolegliwości skórne, zaburzenia układu krążenia, zawroty głowy, utrata apetytu, problemy z poruszaniem się i mdłości, jako mdłości na końcu tej osi, czyli dolegliwość, która najrzadziej występowała, niemniej została dostrzeżona, że występuje częściej niż u populacji, u ludzi mieszkających poza tym promieniem 300 metrów. I tu mamy jeszcze jedną daną, bo to jest wykres trójwymiarowy, a mianowicie odległość miejsca zamieszkania tych osób od źródła, jakim jest właśnie tutaj wieża z antenami. Na taki ciemno-niebieski kolor mamy zaznaczone te osoby, ludzi, czy te dolegliwości, które występowały u ludzi, którzy mieszkali w promieniu powyżej 300 metrów. Więc tutaj w tym promieniu te dolegliwości poszczególne występowały w najmniejszym stopniu. Kolejna grupa to osoby, tu na pomarańczowo zaznaczone słupki, to są osoby, które mieszkały w promieniu od 200 do 300 metrów. Później mamy w kolorze szarym, popielatym promień od 100 do 200 metrów. Na żółto promień od 50 do 100 metrów. Jasny niebieski to promień od 10 do 50 metrów i najbliższej odległości od wieży to promień do 10 metrów i widzimy, że tutaj największy procent badanych osób miało te dolegliwości. Później, jak już wspomniałam, przeprowadzono kolejne badania i taką analizę tych wszystkich badań z kolejnych lat i naukowcy doszli do wniosku, że ten promień tak naprawdę rozszerza się do 500 metrów. Czyli to nie jest tylko 300 metrów, ale 500 metrów od źródła promieniowania oznacza, że w tym zakresie ludzie będą bardziej chorować. Na tym slajdzie chciałam Państwu zaprezentować markery elektrowrażliwości. Z jednej strony nie mamy wyraźnych symptomów, nie możemy jednoznacznie określić, jaka grupa symptomów wyznacza właśnie ten problem zdrowotny i tak naprawdę nigdy, tak jak już wspomniałam, prawdopodobnie do tego nie dojdziemy, bo po prostu ten problem zdrowotny polega na nasileniu się jakichkolwiek dolegliwości i jakichkolwiek chorób, bądź wręcz pojawieniu się ich pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Niemniej możemy określić, już naukowcy doszli do tego, że można wytypować osoby, które będą bardziej podatne właśnie na wystąpienie tych problemów zdrowotnych pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego
i ich organizmy mają pewne parametry może w ich organizmach, wskazują właśnie na tą większą wrażliwość niż u innych osób. I pierwszy taki parametr to jest zwiększony poziom histaminy. Wiemy, z czym ten zwiększony poziom histaminy może się wiązać. Przede wszystkim kojarzy nam się z reakcjami alergicznymi, skórnymi i tutaj w układzie oddechowym. One powodują różne reakcje alergiczne, więc tutaj jest to już sygnał też dla alergików, że może ich problem, ich choroba być skorelowana z narażeniem, z ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze sztucznych źródeł. Kolejny marker to jest rozszczelnienie bariery krew-mózg i o tym już też mówiłam w drugim odcinku. Jest to bardzo dobrze udokumentowane już w badaniach na zwierzętach, że do takiego rozszczelnienia pod wpływem promieniowania dochodzi i jak logicznie można wnioskować i jak udowodniły badania naukowe, epidemiologiczne, jest to takie rozszczelnienie przyczyną całego wachlarza różnych problemów neurologicznych i chorób neurodegeneracyjnych. Kolejny marker elektrowrażliwości to przeciwciała przeciwko białkom mieliny. Mielina jest to białko, które osłania włókna nerwowe wychodzące z komórek nerwowych. To widzieliśmy na rysunku też chyba w poprzednim odcinku przedstawiającym neuron, czyli komórkę nerwową i konkretnie jej największą wypustkę akson. Tam bardzo ładnie widać w przekroju właśnie tę mielinę. Mielina działa jak izolacja na przewód elektryczny i w momencie, jeżeli dochodzi do jej uszkodzenia, a do tego dochodzi, jeżeli mamy przeciwciała, no to zaczyna nam szwankować zarówno centralny układ nerwowy, jak i obwodowy, bo ta mielina jest wszędzie. Dotyczy każdej komórki nerwowej. I jest to też bardzo nieciekawa sytuacja, kiedy dochodzi do pojawienia się przeciwciał przeciwko białkom mieliny. Kolejny marker to obniżone stężenie melatoniny. Melatonina to jest, dla przypomnienia, hormon snu wytwarzany przez szyszynkę, który zapewnia nam dobry wypoczynek i od niego uzależniony, między innymi od niego uzależniony jest dobry sen, jak również regeneracja organizmu. Melatonina jest antyoksydantem, zachowuje się jak antyoksydant w pewnych warunkach i również uczestniczy w procesach immunologicznych. Kolejny marker to stres oksydacyjny w organizmie, o tym już sporo mówiłam. On zaczyna się na poziomie komórki i związany jest z tym, że dochodzi do degradacji różnych struktur i w konsekwencji może dochodzić do chronicznych stanów zapalnych w organizmie, w tym mózgu. One się mogą różnie przejawiać. Taki widoczny dla nas stan zapalny objawia się bólem, zaczerwienieniem skóry. Natomiast są też stany zapalne niewidoczne dla nas, które później objawiają się w postaci różnych chorób i one toczą się w środku, w organizmie. I teraz trochę pozytywnych informacji, mianowicie wskutek działania promieniowania elektromagnetycznego dochodzi oczywiście do rozregulowania równowagi, do pewnej nierównowagi w organizmie, czyli do zachwiania homeostazy, o czym też już mówiłam w poprzednim odcinku. Natomiast wiemy oczywiście, że na tę homeostazę wpływa również szereg innych czynników niż promieniowanie elektromagnetyczne i to jest dla nas pewien ratunek. To znaczy, nie jest to antidotum, nie jest to całkowite antidotum, że my sobie zadbamy o inne niż promieniowanie czynniki zdrowia i rozwiąże nam to problem, ale na pewno ułatwi sytuację i zwiększy naszą odporność na promieniowanie elektromagnetyczne, względnie złagodzi skutki oddziaływania tego promieniowania. I jakie są to czynniki? Jest to oczywiście dieta i tutaj zaznaczę, że chodzi przede wszystkim o obecność substancji o charakterze antyoksydantów w diecie i będzie to dotyczyć przede wszystkim pokarmów surowych. Jak wykazały badania, właśnie tego rodzaju żywność działa jak antidotum niemalże na promieniowanie, szczególnie duże dawki witaminy C. Ja tutaj nie zachęcam bynajmniej do stosowania witaminy C w postaci suplementów, proszków, tylko w postaci dobrej żywności, surowej żywności, którą spożywamy codziennie i prawie przy każdym posiłku. I to bym polecała.
Były przeprowadzane badania na szczurach, które udowodniły, że jeżeli podawano szczurom witaminę C, to skutki promieniowania były znacznie mniejsze bądź żadne, ale to też musimy zwrócić uwagę, tak jak mówiłam, nie możemy poprzestać na tym, bo sama dieta, tak jak się przekonałam, również na własnym organizmie nie wystarcza. Kolejnym czynnikiem regulującym homeostazę i pomagającym nam w tej trudnej sytuacji to jest ograniczenie środków farmakologicznych. To jest moje takie ogólne określenie na troszeczkę oględne, eufemistyczne na środki, które według producentów tych środków mają działać leczniczo bądź profilaktycznie. Środki te zawsze będą miały skutki uboczne. One są zaprojektowane do tego, aby wywołać określony efekt fizjologiczny i najczęściej taki efekt wywołują. Czasami nie, czasami tak, często go wywołują. Natomiast wywołują też szereg innych efektów, które nie są już pożądane i albo nasz organizm zaadaptuje się do tego i przeskoczy je, jakby w jakiś sposób sobie z nimi poradzi i nawet tych skutków ubocznych nie zauważymy. No ale problem zaczyna się wtedy, kiedy czara się przepełni i nasz organizm już przestaje sobie z tym radzić. Tak czy siak jest to koszt homeostazy. Zawsze przyjmowanie takich środków wiąże się z tym, że organizm musi wykonać, niezależnie od jego kondycji, jakiś wysiłek i w związku z tym nasza homeostaza jest narażona na zachwianie w krótszym albo dłuższym, albo nawet dożywotnim czasie, więc musimy bardzo na to uważać. Co nie oznacza, że te środki farmakologiczne są zupełnie niepotrzebne. One czasami nam ratują życie, czasami w skrajnych sytuacjach absolutnie pod nadzorem lekarza powinny być stosowane. Kolejny czynnik regulujący homeostazę w organizmie to ograniczenie kosmetyków i środków czystości. To podobnie działa ten czynnik jak ograniczenie środków farmakologicznych. Innymi słowy, kosmetyki, jakie stosujemy i środki czystości, nawet tak jak doszłam w swoich rozważaniach i analizach, nawet takie rzeczy jak mydła dla niemowląt współczesne czy szampony są pewnym obciążeniem dla organizmu i narażają go na utratę homeostazy. Są wyzwaniem, powodują to, że organizm musi sobie jakoś poradzić z pewnymi substancjami chemicznymi, które się w nich znajdują. Więc jeżeli ograniczymy te środki, dajemy większą szansę organizmowi na to, aby przezwyciężyć skutki promieniowania. Kolejny czynnik to jest sen, absolutnie jeden z ważniejszych czynników homeostazy. I ja już o tym mówiłam w poprzednim odcinku, jak sen wpływa na regenerację organizmu szczegółowo. Należy zadbać o właściwy sen, a to oznacza, że powinien on być nie tylko odpowiednio długi, ale regularny w tych samych godzinach i najlepiej, żeby zaczynał się o odpowiednio wczesnej porze i był skorelowany z rytmem dobowym przyrody, z tym jak zachodzi słońce. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, że gdy robi się ciemno w zimie około 4 czy 5 po południu, to mamy iść spać. Natomiast warto pomyśleć o tym, żeby kłaść się spać po prostu wcześniej, o godzinie 9, góra 10 wieczorem. Kolejny czynnik to naturalne światło słoneczne, ekspozycja na światło słoneczne, co nie oznacza koniecznie, że to musi być pełne słońce, to może być ekspozycja, a wystawienie twarzy i całego ciała, jeśli to tylko możliwe, do nawet chmur i nie przez szybę, gdyż okno szyby ogranicza nam wiązkę światła, jaka wpada, spektrum promieni słonecznych. To są też fale elektromagnetyczne, ale naturalne, które nam są potrzebne do życia, do regeneracji. No i dobrze by było, żebyśmy taką ekspozycję mieli codziennie, najlepiej w środku dnia. Już od wczesnej wiosny do późnej jesieni można eksponować całe ciało na 5-10 minut dziennie. Daje to fantastyczne rezultaty, polecam. Jeżeli tylko jest to możliwe, a jeżeli nie, jeżeli jesteśmy gdzieś w biurze, to przynajmniej, żeby w tym czasie otworzyć szeroko okno i wystawić twarz do słońca bądź do chmur, zdjąć okulary, przymknąć oczy i na chwilę po prostu zanurzyć się w ciszy i błogości i zregenerować organizm przynajmniej przez 10 minut. Kolejny czynnik to ruch na świeżym powietrzu i nie musi być to koniecznie jakiś sport typowy, jakaś czynność typowo sportowa, gimnastyczna. To może być naturalny ruch, naturalna praca fizyczna typu kopanie w ogródku, podcinanie gałęzi czy po prostu spacer
kilometrowy, 2-kilometrowy, szybkim krokiem. To nawet nie chodzi o bieganie, bo to jest też osobna kwestia, czy to bieganie nam służy. Natomiast taki naturalny ruch na świeżym powietrzu codziennie będzie nas fantastycznie regenerował, wzmacniał naszą homeostazę. Kolejny czynnik to obniżenie temperatury w pomieszczeniach, w których przebywamy, w pomieszczeniach dogrzewanych, co nie oznacza, że nie mamy korzystać z ogrzewania pomieszczeń, ale tak jak wynika z analizy wywiadów, które przeprowadzam z osobami, które do mnie się zwróciły z prośbą o pomoc, zawsze w wywiadzie pytam o temperaturę pomieszczenia w domu, w którym mieszkają, w mieszkaniu, w nocy, w dzień i w zasadzie jeszcze nie znalazłam chyba domu, w którym ta temperatura byłaby odpowiednio niska. Uważam, że ludzie przegrzewają swoje pomieszczenie, a to bardzo źle wpływa na naszą homeostazę. Myślę, że temperatura 19, góra 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia jest tą temperaturą optymalną, żebyśmy nie odczuwali jakiegoś dużego dyskomfortu zimna. I nasz organizm w tej temperaturze fantastycznie się dostosowuje, dobrze się ubrać w naturalne tkaniny, bawełnę, wełnę i będziemy się dobrze czuć. I nasz organizm również się wzmocni. Jest to też swego rodzaju bodźcowanie układu immunologicznego, no i zwiększenie naszej odporności na wszelkie zło. Kolejny czynnik to kontakt z przyrodą i zwierzętami. To jest bardzo ważny czynnik, dlatego że on wiąże się poniekąd tutaj z ekspozycją na naturalne światło słoneczne, z ruchem na świeżym powietrzu. Zwierzątka warto trzymać w domu, głaskać je, przytulać się do nich. I ten czynnik wiąże się z ochroną naszej naturalnej mikroflory, która występuje nie tylko w przewodzie pokarmowym, ale na skórze, we wszelkich otworach naszego ciała, w uszach, w oczach, wszędzie. I jest naturalną barierą, jest prawą ręką układu immunologicznego. No i barierą ochronną, która też stoi na straży naszej homeostazy. Tutaj też ta bariera, która się wytwarza doskonale, taka naturalna, o tym mówimy nie o patologicznych mikroorganizmach, tylko o tych naturalnych. Ta bariera rośnie, gdy kontaktujemy się ze zwierzętami, również bodźcuje się nasz układ immunologiczny. Ten czynnik jest związany z ograniczeniem kosmetyków i środków czystości, gdyż im więcej kosmetyków i środków czystości używamy, tym bardziej mamy zachwianą tą barierę mikrobiologiczną. I ostatni czynnik na tej liście, co nie oznacza, że ostatni czynnik w ogóle, bo myślę, że gdyby tak się głębiej zastanowić, to można by było jeszcze tutaj coś dodać, więc jest to sfera psychiczna. I jest to tak głęboki temat, że ja nie będę się tutaj głębiej nad nim rozwodzić. Chciałabym dzisiaj tylko zaznaczyć, że bardzo ważne są nasze relacje z otoczeniem, jak również z samym sobą. I wyregulowanie tych kwestii, tutaj bym podkreśliła relacje z samym sobą, są bardzo ważne i biorą duży udział w naszej homeostazie. Przekładają się te kwestie psychiczne, emocjonalne na funkcjonowanie naszego układu nerwowego, a co za tym idzie układu hormonalnego i każdego innego w naszym organizmie. To naprawdę się przekłada na fizjologię człowieka. Na tym poprzestanę. Dbajmy o siebie, dbajmy o najbliższych i dbajmy o relacje. I teraz chciałam się skupić na jednym z takich częstszych symptomów nadwrażliwości na promieniowanie elektromagnetyczne, jakim jest chroniczne zmęczenie. Co ma promieniowanie elektromagnetyczne do chronicznego zmęczenia? Tak schematycznie, w sposób bardzo uproszczony przekażę Państwu teraz tę informację, mianowicie promieniowanie elektromagnetyczne, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, wpływa na funkcjonowanie każdej naszej pojedynczej komórki, prawdopodobnie każdej, i przekłada się to między innymi na spadek produkcji ATP. ATP to jest pojazd z energią, który dostarcza nam energii do różnych procesów życiowych i w obrębie komórki, i w obrębie całego ciała. I w momencie, jeżeli spada nam produkcja tej jednostki energii, tego nosinka energii, dochodzi do zmęczenia i wyczerpania całego organizmu. Myślę, że nie muszę Państwu tłumaczyć, nad czym to polega, bo współcześnie chyba każdy człowiek od czasu do czasu coś takiego odczuwa, częściej bądź rzadziej. Kolejny objaw, taki bardzo częsty wśród współczesnych ludzi, to bezsenność. Jest to objaw jeden z częstszych, który wychodzi w badaniach epidemiologicznych badających wpływ promieniowania na funkcjonowanie człowieka. I znowu zaczynamy sobie od promieniowania elektromagnetycznego.
Promieniowanie elektromagnetyczne, tak jak już Państwo wiedzą, powoduje spadek produkcji melatoniny, czyli hormonu warunkującego dobry sen, hormonu, który również jest antyoksydantem i uczestniczy w procesach immunologicznych. W związku z tym pogłębia się bezsenność. No i mamy jeszcze taki kolejny skutek w tym łańcuchu, to spadek regeneracji organizmu i już Państwo wiedzą, odsyłam do drugiego odcinka prezentacji znowu, że jeżeli dobrze nie śpimy, to gorzej regeneruje się nasz organizm. I jeszcze jeden symptom bardzo powszechny, wychodzący w badaniach epidemiologicznych, objaw tego, że jesteśmy nadwrażliwi na promieniowanie, to ból głowy. Zaczynamy sobie od promieniowania. Promieniowanie elektromagnetyczne, też jak już wiemy, rozszczelnia nam barierę krew-mózg, a z drugiej strony zmniejsza zdolność erytrocytów do transportu tlenu. O tym jeszcze nie wspominałam, ale rozwinę ten temat w przyszłości, w przyszłych odcinkach. Erytrocyty, jak wiemy ze szkoły podstawowej, są to czerwone ciałka we krwi, które transportują tlen, roznoszą tlen z płuc po całym organizmie. W momencie, jeżeli ta zdolność erytrocytów do transportu tlenu jest upośledzona, spada natlenienie całego organizmu, w tym mózgu. I w efekcie możemy spodziewać się bólu głowy. I jeszcze Państwu tutaj przeczytam to, co przygotowałam dla Państwa w związku z bólem głowy. Większość ludzi poddanych badaniu wpływu PEM na zdrowie zgłasza ból głowy, w tym migrenę i klasterowy ból głowy. Ten klasterowy ból głowy polega na tym, że jest on jednostronny i pojawia się w okolicach oka i skroni. Według badań epidemiologicznych ból głowy pojawia się podczas rozmowy przez telefon komórkowy lub też po zakończeniu rozmowy i często nasila się w ciągu dnia. U niektórych badanych ustępuje mniej więcej po upływie godziny od rozmowy, a u pozostałych pod koniec dnia lub dopiero na następny dzień. Ryzyko wystąpienia bólu głowy zwiększa się wraz z liczbą lat użytkowania telefonu komórkowego oraz z częstotliwością użytkowania. Jest ono również pozytywnie skorelowane z odległością zamieszkania od stacji bazowej telefonii komórkowej. Pamiętajmy przy tym, że telefony komórkowe i anteny na masztach to nie jedyne źródła promieniowania narażające nas na ból głowy. Takim bardzo powszechnym źródłem promieniowania jest Wi-Fi. Według badań naukowych kobiety częściej doznają bólu głowy wskutek ekspozycji na PEM niż mężczyźni. I teraz chciałam Państwu opowiedzieć o moim doświadczeniu z bólem głowy, a konkretnie z migreną. Jest to w zasadzie jedyna dolegliwość, która mi pozostała z dawnych lat. Kiedyś byłam dosyć schorowaną osobą, miałam różnego rodzaju problemy zdrowotne, ale dzięki temu, że zmieniłam styl życia, zmieniałam sposób odżywiania się, zwróciłam uwagę na wszelkie możliwe pozadietetyczne czynniki zdrowia, funkcjonuję dzisiaj bardzo dobrze. Wszystkie te choroby i dolegliwości z przeszłości praktycznie odeszły w niepamięć. Natomiast migrena pozostała, z tym, że muszę też zaznaczyć, że obecnie u mnie pojawia się znacznie rzadziej i nie jest już tak intensywna jak w dawnych latach. Jeśli chodzi o wpływ promieniowania jako czynnik mojej migreny, mam pewne spostrzeżenia i doświadczenie i chciałam z Państwem się dzisiaj z tym podzielić. Przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że prawdopodobnie mam predyspozycje genetyczne do bólów migrenowych, gdyż moja mama cierpiała na tę dolegliwość we wczesnej młodości, już w zasadzie od dzieciństwa, i ta dolegliwość trwała również w wieku średnim. Obecnie ustąpiła, być może wskutek zmian hormonalnych lub innych zmian. Poza moją mamą na migrenę cierpiała również jej babcia, a więc moja prababcia. I jest to dosyć ciekawa informacja, dlatego że moja prababcia żyła już wiele lat temu i można by powiedzieć, że żyła jeszcze w czasach, kiedy cywilizacja nas nie dopadła. Jednak to są tylko pozory, bo też jak dr Price wykazał już 100 lat temu, pojawiały się w krajach tak zwanych ucywilizowanych, pojawiła się żywność przetworzona przemysłowo, wyprodukowana przemysłowo. Nie będę teraz wchodzić w ten temat, bo to nie jest temat dzisiejszej prezentacji, natomiast to był już wtedy dosyć mocny taki czynnik podupadania zdrowia ludzkiego.
pomimo że żywność 100 lat temu była o niebo lepsza niż teraz. I wydaje mi się, że pomimo że już tak dawno ludzie doświadczali migreny, to było to zjawisko o wiele rzadsze niż teraz, no i już wtedy występowały pewne czynniki cywilizacyjne. Druga kwestia to, jeśli chodzi o moje doświadczenie i absolutnie mogę to potwierdzić, że migrena jest problemem wieloczynnikowym i na pewno nie jest powodowana jedynie przez promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące z urządzeń bezprzewodowych. Z całą pewnością ma na nią wpływ, nie wiem czy u wszystkich osób, ale myślę, że u większości migrenowców ma wpływ to, co jedzą, czyli ich dieta. W moim przypadku oprócz diety takim czynnikiem migrenowym zdecydowanie jest przesunięcie doby, to znaczy snu w ciągu doby. Ja generalnie sypiam bardzo regularnie, chodzę spać, no ale w weekendy idę trochę później spać i niestety to w zasadzie jest prawie pewnik, że to przesunięcie doby powoduje u mnie przynajmniej ćmienia migrenowe. To znaczy nie jest to pewne na 100%, że będę miała ćmienie migrenowe bądź samą migrenę, ale w zasadzie w 90% przypadków niestety mam takie gorsze samopoczucie następnego dnia. Innym takim czynnikiem u mnie przynajmniej to jest zapach środków czystości, takich jak proszki do prania, różne płyny, więc gdy wchodzę do sklepu z takimi produktami, to bardzo często kończy się to ćmieniem migrenowym bądź wręcz migreną. Tego samego doświadczam u fryzjera, więc absolutnie fryzjer nie może używać w moim przypadku jakichkolwiek płynów zapachowych, pianek, czegokolwiek do układania włosów. Ja nawet muszę własny szampon przynosić, taki, który nie ma zapachu, jest zrobiony z naturalnego mydła, żeby po prostu nie mieć tego typu problemów. I tych czynników jest znacznie więcej. Ja o migrenie będę mówić kiedyś w osobnym filmie, tak planuję, bo wiem, że to jest problem wielu ludzi. Więc jeszcze do tego wrócimy. Ale dlaczego zwracam uwagę właśnie na tą wieloczynnikowość migreny? Podkreślam po prostu to, że myślę, że jestem rozsądną osobą i nie działam w tym momencie emocjonalnie i nie uważam, że wszystkiemu jest winne promieniowanie. Staram się do tych kwestii podchodzić zdroworozsądkowo, dlatego to wszystko Państwu przedstawiam. Taka moja nadwrażliwość objawiła się lata temu, kiedy jeszcze nie korzystałam z internetu, kiedy nie miałam telefonu komórkowego, kiedy stacje bazowe telefonii komórkowej były rzadkością. Więc wówczas już zauważyłam i to zupełnie nie zdając sobie sprawy z czegoś takiego jak promieniowanie, nadwrażliwości i tak dalej, że bardzo źle na mnie oddziaływują odbiorniki telewizyjne, ekrany telewizyjne, jeżeli stoję blisko nich, gdy są włączone. I zauważyłam coś takiego, gdy próbowałam nastawić stację poszczególnych programów telewizyjnych pokrętłem przy telewizorze i momentalnie czułam pewien dyskomfort w głowie. Trudno powiedzieć, że to był ból, ale to było bardzo nieprzyjemne odczucie, powtarzalne, które może polegało na zawrotach głowy, może na czymś innym. Ciężko jest to wyrazić w słowach i ten dyskomfort trwał jakiś czas po tym. Ja bardzo szybko przestałam nastawiać te programy po prostu albo robiłam to bardzo skrótowo, bo wiedziałam, że ten dyskomfort się pojawi. Dłużej się nad tym nie zastanawiałam i po prostu odchodziłam od odbiornika. I tego samego rodzaju doświadczenie miałam w sklepach z telewizorami, gdzie były prezentowane różne telewizory, były one włączone. W momencie, gdy chodziłam wzdłuż tych telewizorów, również miałam takie odczucie, miałam taki dyskomfort. I to były moje pierwsze doświadczenia. Pierwsze migreny zaczęły się w czasie, gdy dostałam pierwszą komórkę. I pamiętam bardzo dokładnie, kiedy ją dostałam, mianowicie dostałam ją na miesiąc przed urodzeniem się mojego pierwszego dziecka. Mój mąż podarował mi komórkę w trosce o mnie i o dziecko, na wypadek, gdybym zaczęła przedwcześnie rodzić, a jego by nie było przy mnie, żebym mogła szybko wezwać pomoc. I tak mniej więcej kojarzę, że mniej więcej w okresie po urodzeniu mojego pierwszego dziecka już zaczęłam mieć problemy z migreną. Dalej, ja korzystałam z tego telefonu w tak zwany normalny sposób, przykładałam do ucha, niczego nie podejrzewając, nie mając w ogóle pojęcia o tym, że to promieniuje. Oczywiście, gdybym ktoś kazał się nad tym zastanowić, pewnie bym
doszła do wniosku, że to promieniuje, natomiast choćby jakby z zasady działania telefonu, natomiast ja w ogóle o tym nie myślałam. I po jakimś czasie zauważyłam, że gdy rozmawiam dłużej przez telefon, to po prostu nie wytrzymuje mi ucho i głowa w tym miejscu, do którego przykładam telefon. Również bardzo duży dyskomfort innego rodzaju niż przy odbiornikach telewizyjnych, więc automatycznie, instynktownie zaczęłam ten telefon odsuwać i doszłam do wniosku, że po prostu będę rozmawiać przez kabelek, czyli przez słuchawkę połączoną z telefonem kabelkiem. I wymyśliłam sobie coś takiego, ponieważ uwielbiałam wtedy prowadzić długie rozmowy, głównie z moją mamą, półgodzinne, godzinne, a ponieważ zawsze nie lubię tracić czasu, więc chciałam mieć wolne ręce, aby wykonywać jakieś prace domowe w czasie rozmów z nią, więc wymyśliłam sobie, że tę komórkę będę sobie chować do takiej małej torebeczki, którą będę przewieszać przez tułów i będę trzymać po prostu tę torebkę z komórką na biodrze w czasie rozmowy. No i po jakimś czasie zauważyłam, że zaczynam odczuwać dyskomfort w tym biodrze. No i również więcej nie zastanawiałam się teoretycznie, dlaczego tak się dzieje, tylko zaczęłam odsuwać tą torebkę od siebie w czasie rozmowy i zaczęłam po prostu skracać rozmowy. No i to już był też moment, kiedy zaczęłam się interesować bardziej zdrowiem i dowiedziałam się o szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z takich urządzeń, więc ta wiedza zaczęła mi pomagać w zrozumieniu tego zjawiska. Więc generalnie pomogłam sobie wtedy w ten sposób, że skracałam te rozmowy, rozmawiałam przez kabelek, nie trzymałam przy ciele nawet tej torebce, tylko gdzieś dalej. Tak sobie to rozwiązywałam i bardzo lubiłam nadrabiać pewne rozmowy telefoniczne, na które nie miałam czasu w ciągu dnia, gdy jeździłam samochodem. Uwielbiałam te momenty, bo jazda samochodem trwała czasami pół godziny, godzinę bądź dłużej i sobie nastawiałam na kabelku telefon i mogłam rozmawiać i po jakimś czasie okazało się, że w momencie, gdy zaczynam taką rozmowę, zaczyna się bardzo silna, natychmiastowa migrena, nawet w te dni, kiedy nic jej nie zapowiadało. Bo taka normalna migrena, powiedzmy wywołana z jedzeniem czegoś niewłaściwego, w moim przypadku na przykład ze spożyciem alkoholu, nawet w najmniejszej ilości, objawia się tym, że na następny dzień, gdy wstaję rano, czuję ćmienie, czuję taki trochę odpływ energii, i później to ćmienie się nasila i przeradza w już regularną migrenę, która się znowu też nasila i trwa do wieczora. Kładę się z bólem migrenowym spać, no i następnego dnia już jest lepiej. Natomiast w przypadku rozpoczynania rozmowy telefonicznej w aucie, nawet na tym kabelku, zauważyłam pierwszy, drugi, trzeci raz, że mimo, że nie miałam tych objawów porannych, świetnie się mogłam czuć w danym dniu, to ta migrena nagle na mnie spływała. I ja już później nie odważyłam się używać telefonu komórkowego w aucie. I też z mojej już wiedzy teoretycznej wiedziałam, że w pomieszczeniach zamkniętych, a szczególnie takich małych jak auto, to promieniowanie jest szczególnie nasilone. No i jeszcze potęguje je fakt, że auto się przemieszcza, jest w ruchu, więc komórka wysila się, aby przeskakiwać z wieży na wieżę w swoim połączeniu, więc to jest dodatkowy czynnik, który wzmacnia promieniowanie. Również takie zjawisko już po jakimś dopiero czasie zauważyłam, to znaczy to zjawisko nagłego spływu migreny i silnego bólu migrenowego w obecności innych osób w czasie jakichś spotkań towarzyskich czy biznesowych, gdzie kilka osób czy dwie osoby w moim pobliżu zaczynają używać telefonów komórkowych bądź bezprzewodowych laptopów, żeby znaleźć jakąś informację w internecie. I też zdarzyło mi się chyba przynajmniej 2 razy, że taki nagły spływ migreny, pojawienie się migreny, pomimo że wcześniej nic jej nie zapowiadało. Wcześniej czegoś takiego nie doświadczałam przez lata. Kolejne miejsce, które prawie jest pewne, że wywoła przynajmniej ćmienie migrenowe, to jest pobyt w galerii handlowej. Może być to ćmienie migrenowe, może być to silna migrena, może to być też taki stan, który towarzyszy migrenie i tutaj poinformuję osoby, które nigdy nie doświadczały migren, że migrena to nie jest tylko ból głowy, ale to jest szereg innych czynników, na przykład nadwrażliwość na dźwięki, na światło. To jest taki odpływ energii i zarówno w zakresie psychicznym, jak i fizycznym. Więc w galerii mam to murowane, że jeżeli zrobię zakupy w galerii,
które kiedyś bardzo lubiłam, szczególnie tak zwane wyprawy na ciuchy. Myślę, że większość kobiet wie, o czym mówię. Kiedyś to bardzo lubiłam. Obecnie, jeżeli mam zrobić takie zakupy, to czuję niechęć i odraczam je jak mogę, bo wiem, że po kilku godzinach spędzonych w galerii będę czuła się przynajmniej osłabiona w taki sposób charakterystyczny jak przy migrenie. Albo bardziej prawdopodobne, że oprócz tego będzie przynajmniej ćmienie albo pełna migrena. I kolejna rzecz, która doszła po latach ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne, rzecz, której wcześniej nie doświadczałam, to dłuższe podróże samochodem. I to nie muszą być podróże, w których ja jestem kierowcą, ja mogę być pasażerem i mam ten sam problem. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że gdy się jedzie przez autostrady, różne bramki i inne miejsca, to promieniowanie jest bardzo nasilone i co też stwierdziłam przy pomocy mojego miernika promieniowania elektromagnetycznego. Nie daj Boże podróż na wakacje, która trwa wiele godzin, może powiedzmy 12 godzin do innego kraju. Ja taką podróż muszę odchorować i przynajmniej 1, jak nie 2 dni z wakacji mam wycięte. Po prostu muszę dochodzić do siebie i podobną nadwrażliwość zauważam u mojej córki. Nie ma tej nadwrażliwości jak na razie, przynajmniej w zakresie zauważalnym u mojego męża i u mojego syna. I już takie najdrastyczniejsze chyba doświadczenie, jakiego ostatnio doświadczyłam, to była wyprawa też samochodem w odległe miejsce związane z wystąpieniem publicznym. Można by pomyśleć, że tutaj takim czynnikiem mogły być emocje, czynnik psychiczny, niemniej ja już do takich wystąpień jestem nieco przyzwyczajona i jakby same takie wystąpienia nie powodują u mnie większych problemów. Natomiast ja tutaj, ponieważ to była większa impreza, wiązała się ona z noclegiem. Musiałam przenocować na miejscu i dostałam pokój, którego okna wychodziły na nic innego jak stację bazową telefonii komórkowej. Ja to zauważyłam, ale byłam taka też zajęta tym, co się miało stać, że miałam przemawiać publicznie, że otaczali mnie ciekawi ludzie. No, było to takie miłe doświadczenie, miła okoliczność, więc ja naprawdę wtedy poniekąd zignorowałam istnienie tej wieży. No i na drugi dzień, gdy już po moim wystąpieniu wracaliśmy, bo był ze mną mój mąż na szczęście, wracaliśmy samochodem, dostałam bardzo silnego, niezwykle silnego, rozdzierającego bólu migrenowego, takiego, który z pewnością uniemożliwiłby mi prowadzenie samochodu, więc na szczęście był ze mną mój mąż. I nawet takiego, że nie wiedziałam, nie mogłam wysiedzieć na miejscu pasażera. Łącznie z mdłościami, z wszystkimi różnymi dodatkowymi, współtowarzyszącymi objawami. Była to migrena, która chyba dopiero po 2 dniach się skończyła. Więc to jest moje takie najnowsze doświadczenie. I możemy oczywiście tutaj mówić o efekcie nocebo, czyli takim efekcie przeciwnym do placebo, ale w pewnym sensie analogicznym, że my się nastawiamy na to, że dany czynnik spowoduje u nas konkretny objaw. I ja sobie zdaję sprawę z tego, bo nawet jeżeli będę się zaklinać, będę sobie wmawiać, nie, ja nie zwracam na to uwagi, to gdzieś moja podświadomość jednak ma tę wiedzę i rejestruje to. Natomiast kwestia jest taka, że to moje doświadczenie, które Państwu od początku opisałam, wskazuje na to, że te początkowe moje dolegliwości, one przyszły same. One przyszły wtedy, kiedy ja jeszcze nie miałam wiedzy, nie miałam pojęcia w ogóle, skąd one się biorą. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, nocebo, tak samo jak placebo, te zjawiska nie trwają wiecznie. One są ograniczone w czasie. Kiedyś gdzieś przeczytałam w jednej z mądrych książek, że te zjawiska ustępują po paru miesiącach. A u mnie problem nadwrażliwości pojawił się już jakiś czas temu, trwa już lata. Więc nie sądzę do końca, żeby tutaj ta autosugestia miała znaczenie, tym bardziej, że ja przede wszystkim to, co staram się wysyłać taką informację do mojej podświadomości, że nie jest ten wpływ promieniowania na samopoczucie nie jest zero-jedynkowy, że może się zdarzyć, że wyjdę z tego cało. I również wzmacniają mnie te czynniki mojego problemu zdrowotnego, które nie są związane z samym promieniowaniem, o których Państwu mówiłam, czyli te obszary, na które mam wpływ jak najbardziej i które wzmacniają mój organizm, czyli na przykład dieta, sen, ekspozycja na słońce, ruch na świeżym powietrzu i tak dalej.
cały czas przekazuję do mojej podświadomości, że generalnie jestem bardzo zdrowym człowiekiem, bardzo odpornym, naprawdę od lat nie choruję na nic. I to są absolutnie fakty, więc to świadczy o tym, że mam dosyć stabilny organizm. Niemniej wiadomo, że genetycznie jestem tak ukształtowana, że mam tę nadwrażliwość i tutaj jeszcze chciałam o jednym powiedzieć, że nadwrażliwość na promieniowanie idzie w parze na nadwrażliwość na inne czynniki. Tak jak Państwu mówiłam, na przykład na zapachy pochodzące z substancji chemicznych. Niemniej wracam do tego punktu nocebo i podświadomości. Ja mam na tyle świadomość, jak mogę ze sobą pracować i z własną podświadomością, że ja owszem wysyłam też pozytywne sygnały do mojej podświadomości, więc nie sądzę, abym była ofiarą nocebo. I kolejna bardzo ciekawa rzecz, którą zachowałabym tutaj raczej w kategoriach hipotezy naukowej, dosyć wiarygodnej, dosyć takiej, której należałoby się przyjrzeć, mianowicie to, że naukowcy zauważyli, że objawy boreliozy, a tutaj mamy Lyme disease, to jest właśnie borelioza po angielsku, że objawy boreliozy są zbieżne z objawami nadwrażliwości na promieniowanie elektromagnetyczne, oprócz jednego objawu, jakim jest rumień. On jest charakterystyczny przede wszystkim, w zasadzie tylko i wyłącznie dla boreliozy. Nie występuje w każdym rozpoznaniu boreliozy, niemniej nie występuje w przypadku osób nadwrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne, jeżeli tylko mówimy o tej nadwrażliwości na promieniowanie. Pozostałe symptomy w zasadzie są zbieżne, co nie oznacza, że one wszystkie u wszystkich chorych na boreliozę czy u wszystkich nadwrażliwych na promieniowanie występują. I teraz przedstawię Państwu listę tych objawów, jaką określili naukowcy. A więc są to zmiany skórne, zmęczenie, zaburzenia pracy serca, ból głowy, płytki oddech, bóle mięśni, bóle stawów, uczucie sztywności w kręgosłupie, karku, stawach, uczucie mrowienia, drętwienia, palenia, kłucia w rękach lub nogach, choroba lokomocyjna, mdłości, wymioty, zawroty głowy, zamroczenie, brak równowagi, chwiejny chód, trudność w zebraniu myśli, problemy z koncentracją, utrudnione czytanie, zamęt w głowie, problemy z pamięcią krótkotrwałą, zapominanie, dezorientacja, gubienie się, podwójne lub niewyraźne widzenie, ból oczu, dzwonienie w uszach, ból uszu, napady padaczkowe, silne wahania nastroju, gwałtowne wybuchy, drażliwość, depresja, ataki paniki, zaburzenia snu, bóle w okolicy miednicy, jąder, nieregularne miesiączki, dysfunkcje seksualne, spadek libido. Objawy te gwałtownie przyrosły od początku XXI wieku. Jedynym objawem boreliozy, który nie występuje w przypadku elektrowrażliwości, to tak jak mówiłam, rumień. Wśród osób, u których zdiagnozowano boreliozę, rumień występuje w mniej niż 50% przypadków, a wielu pacjentów nie zauważa ugryzienia przez kleszcza. Testy laboratoryjne, które służą wykrywaniu przeciwciał przeciwko krętkowi boreliozy, nie są w pełni wiarygodne. Wniosek stąd taki, że łatwo pomylić objawy boreliozy z objawami elektrowrażliwości. W razie niepewności, zanim podejmie się decyzję o leczeniu antybiotykami, w celach diagnostycznych warto możliwie maksymalnie ograniczyć pole elektromagnetyczne w otoczeniu chorego. I ja myślę, że ten wniosek końcowy jest bardzo ważny, niezależnie czy ta hipoteza ma pokrycie w rzeczywistości czy nie, to zanim podejmiemy decyzję o leczeniu antybiotykami, a wiemy, że to leczenie jest bardzo obciążające dla organizmu i w długim okresie czasu narusza on naszą odporność i naraża nas na inne choroby, więc zanim podejmiemy tak drastyczną decyzję jak przyjęcie antybiotyków, warto maksymalnie ograniczyć promieniowanie w naszym otoczeniu, a w miejscu zamieszkania, jeśli się tylko da, całkowicie je wyeliminować i zobaczyć, czy ten zabieg nie złagodzi objawów domniemanej boreliozy, bo jeżeli tak, no to będzie to bardzo dobra wiadomość. A takie ograniczenie czy eliminacja tych źródeł promieniowania jest rzeczą względnie łatwą, oczywiście dla niektórych trudną, ale jest wykonalną. A w obliczu tak poważnej choroby jak borelioza i tak poważnej decyzji jak przyjęcie antybiotyków, myślę, że jest naprawdę właściwe, abyśmy dokonali takiej próby.
I na zakończenie chciałabym podkreślić, bardzo mocno podkreślić, że w tych rozważaniach o elektrowrażliwości i możliwych objawach powodowanych przez promieniowanie elektromagnetyczne, my tutaj mówimy o ryzyku, a nie o pewnym zjawisku. Nie jest to zjawisko zero-jedynkowe, innymi słowy. Natomiast ryzyko jest udokumentowane naukowo, czyli to, że zwiększa się prawdopodobieństwo, że będziemy mieli taką bądź inną dolegliwość, jeżeli będziemy mieli taką, a nie inną ekspozycję na promieniowanie elektromagnetyczne trwające przez określony czas. To wszystko jest wykazane w badaniach naukowych. I chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na inną rzecz, mianowicie szereg naszych współczesnych dolegliwości i chorób, które są enigmatyczne dla lekarzy, bo lekarze nie za bardzo potrafią wskazać nam rozwiązanie, które zapewni nam absolutne wyjście z danej dolegliwości czy choroby. Nie potrafią wskazać nam jednoznacznie przyczyny. W tych przypadkach bardzo często obwinia się pewne czynniki naturalne, które zawsze nam towarzyszyły jako rodzajowi ludzkiemu, gatunkowi ludzkiemu. No i dla przykładu mogę tu podać pyłki traw, czy sierść kota, czy obecność brzus w naszym otoczeniu. Tutaj mówię, jak się Państwo domyślają, o reakcjach alergicznych, o alergii, gdzie mówi się, że jeżeli właśnie te czynniki, w tym wypadku naturalne, występują, to one są przyczyną choroby. Jest to zbyt uproszczone myślenie. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że gdy pojawiają się pyłki traw, to występują objawy. Nie zaprzeczam temu, tej korelacji czasowej. Natomiast nie jest logicznym mówić, że pyłki powodują chorobę, gdyż my genetycznie jesteśmy przystosowani do ich obecności, tak samo jak do obecności brzus, do obecności zwierząt w naszym otoczeniu, a nawet kurzu. W przeszłości oczywiście tego kurzu było mniej i miał z pewnością inny skład. Więc tutaj przyczyną jest coś innego. Przyczyną zdecydowanie, logicznie rzecz ujmując, są czynniki związane z rozwojem naszej cywilizacji. I te czynniki są różnorodne. Już o tym wspominałam. Jest ich cała gama. I jak one działają? One działają w ten sposób, że nasz organizm traci swoją równowagę, słabnie, rozregulowuje się. I dochodzi do tego, że przestaje reagować w właściwy, fizjologiczny sposób na czynniki naturalne. Czyli tracimy odporność na czynniki naturalne i ta utrata tej odporności związana jest właśnie z tymi czynnikami nienaturalnymi, związanymi z rozwojem naszej cywilizacji. I jednym z takich czynników jest właśnie promieniowanie elektromagnetyczne. I jak Państwo może zauważyli w dzisiejszej prezentacji, jednym z objawów są objawy skórne, objawy alergii. Objawy, które naukowcy stwierdzili w drodze badań epidemiologicznych, że one częściej występują tam, gdzie jest duża ekspozycja, czy w ogóle istnieje ekspozycja na to sztuczne promieniowanie. Także warto na to zwrócić uwagę, pomyśleć logicznie, żeby działać logicznie, żeby wychodzenie z choroby nie polegało na usuwaniu tego, co jest pozornym czynnikiem, a usuwaniu prawdziwych przyczyn. Na zakończenie chciałabym Państwa poprosić o wsparcie mojego kanału. Ja przedstawiam na tym kanale i będę przedstawiać w najbliższej przyszłości materiały, które wymagają dużego przygotowania się, wymagają czasu, energii, uwagi. Nie kryję, że lubię tę moją pracę i sprawia mi ona przyjemność, niemniej wiąże się z pewnymi kosztami, głównie czasowymi i z wysiłkiem, tak jak wspomniałam. A rozwój kanału, też nie będę tego ukrywać, wiąże się z zarabianiem, z monetyzacją. I im więcej będę miała widzów, im więcej osób skorzysta z tej wiedzy, którą będę Państwu przekazywać i już przekazuję, tym będę mogła sprawniej działać i więcej czasu poświęcać właśnie na tego typu publikacje, bo w przeciwnym razie będę musiała się zająć czymś innym, co będzie mi dawało jakieś dochody z tego prostego względu, że tak jak każdy człowiek potrzebuje utrzymać się, utrzymać moją rodzinę, współutrzymywać moją rodzinę i jest to normalna potrzeba życiowa. Więc w jaki sposób Państwo by mogli mnie wesprzeć? Przede wszystkim poprzez udostępnianie linków do moich filmów innym osobom. Oczywiście, jeżeli uznają Państwo ten materiał, który przekazuję za wartościowy, jak również za subskrybowanie i zachęcanie innych do subskrypcji i pozostawianie lajków. Byłabym za to bardzo wdzięczna. Dotychczas o to nie prosiłam, bo się po prostu krępowałam.
ale myślę, że warto to zrobić, bo tego wymaga sytuacja i od tego uzależniony jest też od Państwa reakcji rozwój mojego kanału. W kolejnym odcinku planuję opowiedzieć Państwu o wpływie promieniowania elektromagnetycznego na układ nerwowy i myślę, że to będzie jeden z ważniejszych odcinków, dlatego że w ostatnich latach, w ostatnich 2 dekadach myślę, mamy epidemię chorób i różnych dolegliwości neurologicznych. Widać to szczególnie u dzieci, ale nie tylko. Zwiększa się odsetek chorób również neurodegeneracyjnych u osób starszych, ale nie tylko. Coraz młodsze osoby zapadają na choroby neurodegeneracyjne, więc myślę, że to jest bardzo ważny temat i o tym porozmawiamy sobie w następnym odcinku. I jak zwykle przypominam, że integralną częścią tych moich prezentacji o wpływie promieniowania na zdrowie człowieka są materiały źródłowe. Dla przypomnienia, moje prezentacje to jest tylko materiał skrótowy, bardzo uproszczony z tego względu, że temat jest bardzo skomplikowany, bardzo zawiły i bardzo trudny i gdybym przedstawiała go w sposób taki bardziej dokładny, naukowy, wskazywaniem poszczególnych dowodów w trakcie tej prezentacji, to zamęczyłabym Państwa i siebie samą, myślę. Natomiast bardzo ważne jest dla tych, którzy by chcieli pogłębić ten temat i znaleźć jakieś poparcie w konkretnych źródłach, bardzo jest ważne, aby zaglądnęli w te materiały źródłowe. Ja je prezentuję w komplecie, wszystkie, pod każdym pojedynczym odcinkiem i znajdą je Państwo w opisie do każdego odcinka. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w najbliższym czasie. Chciałam jeszcze dodać w ramach postscriptum, bo umknęło mi to w trakcie prezentacji wcześniej, że kilka dni temu zgłosił się do mnie pewien człowiek, młody człowiek i opisał mi sytuację bliskiej osoby, która wykazuje ekstremalną nadwrażliwość na promieniowanie elektromagnetyczne, tak wynika z jego opisu. I normalnie, powiedzmy, jakiś czas temu, gdybym otrzymała taki opis, pomyślałabym, że ktoś fantazjuje, że po prostu to jest niemożliwe. Natomiast w tym momencie ślę tutaj pozdrowienia do tego człowieka, bo myślę, że on będzie słuchał tego mojego odcinka dzisiejszego. I ślę również wyrazy współczucia, dlatego że ja wiem, że tacy ludzie są. Jakiś czas temu natknęłam się na publikację na stronach Instytutu Spraw Obywatelskich, a konkretnie na łamach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Tytuł tej publikacji to Elektrowrażliwi uchodźcy we własnym kraju. I tam pod tym artykułem było przepięcie do takiej już większej publikacji, w zasadzie zbioru reportaży, napisanych przez szwedzką pisarkę, doktor pedagogiki, panią Gunillę Ladberg. I tytuł jej publikacji brzmi bardzo podobnie: Elektrowrażliwi uchodźcy. Pani Ladberg opisuje historię kilku osób, Szwedów, którzy doświadczają ekstremalnej nadwrażliwości na promieniowanie. I ta nadwrażliwość u nich jest już tak rozwinięta, że te osoby nie mogą już normalnie funkcjonować w obecności zwykłych urządzeń elektrycznych. Tego typu urządzenia zasilane są o wiele mniejszymi częstotliwościami prądu. Niemniej te osoby nie mogą znieść już nawet takich urządzeń. I ta nadwrażliwość, ta taka ekstremalna, pojawiła się dopiero w pewnym momencie ich życia. Być może dlatego, że w Szwecji dużo wcześniej, prawdopodobnie, nie wiem, niż w Polsce instalowano takie urządzenia, właśnie które generują to promieniowanie. Być może wcześniej pojawiły się liczne stacje bazowe telefonii komórkowej, tak przypuszczam. I w związku z tym u części społeczeństwa, u bardzo niewielkiej, ale jednak, z czasem wykształciła się ta nadwrażliwość, która doprowadziła do ekstremalnej nadwrażliwości również na urządzenia elektryczne. Osoby te są wykluczone ze społeczeństwa, bo nie znajdują zrozumienia wśród tak zwanych zwykłych ludzi, uważane są za dziwaków i po prostu wręcz muszą się gdzieś przeprowadzić w odludne miejsca, żyją nieraz w jakichś namiotach, przyczepach kempingowych, jakichś osamotnionych domkach. No i muszą uważać na wszystko, na wszelkie przypadkowe osoby, które pojawią się w ich otoczeniu, chociażby z telefonami komórkowymi, bo od razu dostają bardzo nieprzyjemnych objawów w organizmie.
I ja Państwu tylko przekazuję te informacje, które do mnie dotarły, czyli w postaci tej publikacji. Bardzo zachęcam do zapoznania się z tą publikacją. Można znaleźć ją w internecie, wychodząc od tego artykułu, o którym wspomniałam, na łamach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Zaznajomić się z tym. Ja, gdy przeczytałam te reportaże, też troszeczkę na początku podeszłam do tego sceptycznie, że być może to jest tak napisane pod sensację. No ale teraz niezależnie otrzymałam właśnie taką informację od indywidualnej osoby, która opisała mi w formie niemalże pamiętnika, zapisków takich pamiętnikowych, opisała mi sytuację swojej bliskiej osoby i szczerze mówiąc jestem daleka od tego w tym momencie, aby się do tego dystansować, aby uważać to za wariactwo i dziwactwo, bo wydaje mi się po analizie tych wszystkich artykułów naukowych, przez które przebrnęłam dla potrzeby przygotowania prezentacji dla Państwa, że jest to możliwe. I co więcej, jest to coś, co może też gdzieś potencjalnie zagrażać innym osobom i to zjawisko może się rozszerzać w społeczeństwie. Zostawiam Państwa może z tą pesymistyczną wiadomością, ale pamiętajmy, że mamy wyjście, możemy zacząć coś działać, możemy coś zmieniać w naszym otoczeniu, o czym będziemy sobie jeszcze mówić w przyszłości.